Kwiecień daje lekki oddech elektrykom. Volkswagen przed Teslą w Niemczech. Ukraińcy w Niemczech. Co z mobilizacją? Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i nasza prowadząca Aleksandra Fedorska. Cześć Olu. Witajcie. Po raz drugi. Bardzo się cieszę znów tu u was gościć. I ostatnim razem zainteresował Was szczególnie temat tych króciutkich blackoutów, których okazuje się jest całkiem sporo. Rozmawialiśmy na ten temat, czytowaliśmy właśnie pod filmikiem i wielu z Was szło właściwym tropem, bo sprawa prawdopodobnie polega na problemach z napięciem. Tu coś nie gra. Zebrałam sobie parę głosów z Niemiec i strony rządowe generalnie obwiniają pogodę. Jak nie wiedzą, co jest to śnieg. 2 razy jest powtarzane burze i burze z piorunami. Ale tak całkiem nie może być, bo ekspert, znaczy profesor Dirk Without z Instytutu Badań nad Energią i Klimatem tłumaczy to troszeczkę inaczej. Problemy ostatnich lat nie polegały na deficycie prądu, tylko na problemach sieci samej w sobie. Ona bywa przeciążona i po prostu uszkodzona. Pamiętacie, zeszłym razem powiedziałam Wam, że najpierw myślałam, że to jest po prostu problem wschodnich Niemiec. No, że coś tam nie działa, nie? Jakaś stara infrastruktura w kontrze do nowoczesnej OZE, no i coś jest nie tak. Ale problem występuje w całych Niemczech i mam tu taki przykład z Bawarii, bo tam się zgłosił konkretny zakład do swojego dostawcy prądu i powiedział, no nie, 11 blackoutów tak być nie może. Wy nam teraz zbadajcie tą sprawę i powiedzcie nam, co się stało 11 razy w roku 2023. I dostali odpowiedź. Lech Werke piszą. Byliśmy w stanie przypisać incydenty do 7 usterek. 2 incydenty wydarzyły się w lecie. Wtedy występują silne burze. Pozostałe to wahania napięcia w sieci spowodowane burzami, ale w jednym przypadku doszło u nas do uszkodzenia kabla. Teraz robi się ciekawie, bo dalej piszą. Coraz więcej systemów jest wyposażonych w nowoczesne układy sterowania sieci. One są znacznie bardziej wrażliwe na wahania napięcia niż te stare systemy i mogą ulegać awariom. Więc prawdopodobnie chodzi o to. To są wrażliwe układy sterowania, są jakieś wahania w sieci i wtedy dochodzi do tych krótkich niedoborów. A mam od razu takie pytanie, bo mi się ciśnie, bo rozumiem, że tu jest elektronika dodatkowa, która ma optymalizować pewne rzeczy, no i optymalizuje tak, że odcina, bo tak jest zaprogramowana. A wiesz może skąd te układy i kto jest producentem? Nie wiem, ale ja będę tą rzecz badać dalej, bo podłapały, znaczy my w zeszłym tygodniu capył w piątek, a słuchajcie, w sobotę to była 1 w Die Welt. Więc jest temat, dzieje się, Tak. Odpowiada na to strona rządowa, słuchaj, odpowiada na to także Urząd do Spraw Sieci, ale oni całkiem inaczej próbują wybrnąć z tej sprawy. W Niemczech istnieje 36 000 kilometrów sieci przesyłowej, faktycznie dużo, nie? Rozbudowa sieci przesyłowej będzie kosztowała około 320 miliardów do 2045 roku. To znaczy, że oni jakby mówią opinii publicznej, słuchajcie, wydamy masę pieniędzy na to, żeby to już się nie działo. Więc tam jest jakiś proces, na pewno też technologiczny. Skąd te urządzenia są, nie wiem. Śledzę sprawę, bo jest naprawdę fajna. Mój następny temat to jest temat poruszany przez Was już w ostatnich dniach. Słucham teraz, jestem uzależniona od wszystkich cepów, które podajecie.
Rozumiem, że swoich też, tak? Jeszcze nie. Ja No dobrze. przyznaję, że tak. Okej. Dobrze, ale chodzi mi o wasze, które dokładnie śledzę i wielokrotnie poruszyłeś, głównie ty właśnie, temat tych zamrożonych aktywów Deutsche Bank i Commerzbank. Ja się przyjrzałam teraz od strony niemieckiej, co oni na to mówią. I to jest bardzo interesujące. Większość informacji się pokrywa. Ty powiedziałeś na przykład, to powtarzane jest także w niemieckich mediach, Niemcy w ostatnich latach ograniczyli działalność w Rosji i podawane jest zawsze zatrudnienie. Tak. Tu też podałeś. Krąży ta kwestia tego parku technologicznego, który został zlikwidowany. Tak, tam tu taki hub IT był, bodajże miał Deutsche Bank, tak? Dobrze? Tak. I tu coś znalazłam. To było 1500 zatrudnionych. Na pierwszy rzut oka to fajnie brzmi. Redukcja zatrudnienia z 1722, tak? Kilkukrotna. Oj, wielokrotna, Wielu. bo spadają na poziom 179. No to więcej właśnie niż kilkukrotna. No Można to brzmi, powiedzieć, że tak. i więc 1500 osób jakby wyrzuconych, tak? No, zredukowanych, jak to się dzisiaj pięknie nazywa. I jest taki opis 500 osób przeniesionych do innych lokalizacji. Więc ja troszeczkę podejrzewam, że oni tych najwspanialszych megatalentów sobie wzięli do siebie. No, więc tak to jakby wygląda. Słuchaj, i ty powiedziałeś coś bardzo interesującego wczoraj rano chyba. Wczoraj czy przedwczoraj. Że oni już mieli w 2023 wyższe zyski niż w 2021. Ale słuchaj, ja znalazłam na 2022 Też rok mieli wyższe. wojny. Słuchaj, wystrzał 480% zyski wystrzeliły. A dlaczego? A dlaczego to jest fajnie opisane? Bo dawali kredyty na zaangażowanie rosyjskich firm za granicą. Z tych kredytów. Wiesz co, to nie jest, żeby też była jasność, to nie jest jak gdyby kazus tylko niemieckich banków, no bo mamy też Raiffeisen, który jest austriacki, który może się pochwalić, jeżeli chodzi o 2022-2023 niebotycznymi zyskami. Pamiętajmy, że to też był taki moment, kiedy sporo banków przestało realizować różnego rodzaju transakcje. Tam też były wysokie spready. Część banków, w tym niemieckich, zostało wpisanych na tak zwaną listę banków o znaczeniu systemowym i one podlegają specjalnej procedurze, jeżeli by chcieli na przykład opuścić, tak? Bo to miało przeciwdziałać, ponieważ ten 2022 to był ten rok, gdzie wiele firm zapowiedziało właśnie wyjście, opuszczenie tej Rosji. Dosyć szybko zrobiono tą ustawę tych przedsiębiorstw o znaczeniu tym takim właśnie systemowym, to się nazywa strategicznym, które muszą uzyskać specjalne jeszcze dodatkowe pozwolenie, jeżeli chciałyby tak sobie opuścić Rosję. No i Deutsche Bank, Commerzbank i Raiffeisen i UniCredit były na tej liście. Ja mam jeszcze coś w zanadrzu. To nie wszystko. Co powiedziało Deutsche Bank do tych wydarzeń, nie? Krótko po tym zamrożeniu. Spytane, jakie będą szkody, to się jeszcze okaże. W jaki sposób decyzja i tak dalej przeniesie, jakie to będzie miało konsekwencje. I mówią tu coś bardzo interesującego. Utworzyliśmy rezerwy o wysokości 260 milionów na tę sprawę. Czy to teraz oznacza, że oni będą mogli sobie te aktywa wyzwolić jakby? Tak? Wiesz co, no zrobili taki odpis sobie, podejrzewam, no bo albo już wiedzieli, że im zabiorą, no bo ta sprawa jak gdyby się ciągnie. Ja to, być może masz zapisaną tą kwotę konfiskaty, natomiast no ona gdzieś pewnie się będzie pokrywać, tam ona nie jest dokładnie chyba ta sama. 238 milionów. No to się pewnie pokrywa, bo tyle sąd zasądził tej spółce zależnej Gazpromu
konfiskaty. No i tutaj będzie na zasadzie takiej, że te pieniądze, te aktywa zostaną przekazane Gazpromowi. Dobrze, więc mają te rezerwy, no więc niby sygnalizują, że nic się tam wielkiego nie stanie. I teraz to, co miałam w zanadrzu, no bo punkt wyjścia to jest ta gwarancja, tak, to ręczenie Rządu. za ten biznes, tak. Niemieckiego. Tutaj ręczyły, gwarantowały tą inwestycję, tak, bo chodziło tu o wielki zakład, krótko przypominamy, tak, wielki zakład, który miał przetwarzać gaz ziemny na gaz skroplony, ale także produkować inne produkty. Zlecenie ze strony rosyjskiej zostało wydane dla wielkiej niemieckiej firmy Linde Group. No, nie tylko niemieckiej, europejskiej, tak, to jest potentat. Tak. Ale jak krótko zaznaczę, z siedzibą w Monachium. Zapamiętajmy ten szczegół, bo on zaraz się okaże ważny. Więc tak, gwarantują za tą inwestycję, gwarantuje wiele banków, tak? Mamy ten włoski bank o znaczeniu naprawdę bardzo systemowym, mamy Deutsche Bank, mamy Commerzbank. Commerzbank, o dziwo, tutaj tylko krótko podam, nie wypowiedział się na ten temat. Milczy, nic. Teraz tak, ale gwarantowały także 2 inne banki. I trzeba tak grzebać, żeby do tego dotrzeć. I to jest Bayerische Landesbank, no więc ich własny land. Bo to jest jakiś taki regionalny, tak? Landowy. Landowy, okej. Tak. I to jest interesujące. Landesbank Badenia-Württembergia. I one też będą miały, pozew też będą miały sprawy, ale one nie mają siedzib, nie mają aktywów w Rosji. Ale ciekawe jest, zobacz, bawarska firma, ja wiem, ona wiadomo, że jest międzynarodowa, no ale jest jednak jakby, jak patrzysz na to niemieckimi oczyma, widzisz bawarską firmę, ona jest z Monachium, tak? I landowe banki od razu gwarantują, od razu są czynne, gwarantują za takie zlecenie. Zobacz, jakie to jest niesamowite wsparcie dla własnego przemysłu. To jest niesamowite i to się dzieje nie tylko na tym poziomie federalnym, to się dzieje głównie na poziomie landowym. To jest też coś, co będzie w naszych capach cały czas wracało, jak ważne są w Niemczech landy. Coś, co my w naszej logice nie rozumiemy. I spójrz, Landesbank Badenia-Württembergia zajęła w 2023 na świecie 2. miejsce jako bank finansujący eksport. To jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest taki cukiereczek, który chciałam dodać do tych spraw. A to ja mam pytanie, bo wiesz, bo tak, z jednej strony banki sobie zrobią odpisy, pewnie znając tutaj niemieckie banki będą właśnie, czy będą chciały nadal działać w Rosji, no bo pieniądze im zabrano, no ale może stwierdzą, że no trudno i co jak gdyby dalej, tak, co jak gdyby dalej i no bo tam jest jak gdyby kilka pytań, tak. Pierwsze pytanie, czy te banki będą działać, bo tutaj we Włoszech dosyć mocno mówi się, że UniCredit się być może zupełnie wycofa w związku z tym, bo on się nie może pogodzić z tą sytuacją i tam wcześniej były takie te ostrzeżenia tej izby włosko-rosyjskiej, bo oni chcieli się tak otwierać, no a teraz się trochę zamykają i będą jakieś reperkusje, i być może UniCredit po prostu powie, dobra, tak jak Amerykanie, cześć, nie ma sensu dalej to brnąć, a jak się zachowają te niemieckie banki? Odnoszę wrażenie, że Deutsche Bank jest nacelowany. Deutsche Bank będzie musiał bardzo uważać. Na pewno. Jestem zaskoczona, że Commerzbank milczy. Zobaczymy, czy coś powie, ale mnie interesują te Landesbanki. Zobacz, w jakim oni działają cieniu. I jak wczoraj rozmawialiście o tym, że ulubiony bull terrier, tak, Mateusza, Janet Yellen, jedzie do Frankfurtu i tam ich karci za te poczynania. No właśnie, bo jeszcze mamy Amerykanów, którzy mówią, że jeżeli się Niemcy nie
pamiętają i nie ogarną, to będą sankcje i nawet uruchomiony jest EBC, który, że tak powiem, nigdy jakiś chętny nie jest i wzywa właśnie banki, nie wskazując na które, no ale że tak powiem, no tutaj możemy nie wskazywać, ale i tak wiemy, że chodzi o te niemieckie UniCredit i Raiffeisen, do tego, żeby opuściły Rosję. I co? I dlatego między młotem a kowadłem, taki jest tytuł. I ten artykuł, bardzo taki szczegółowy w mediach publicznych, kończy się tym, że nie ma dobrego wyjścia. Albo się narazi się temu, albo temu. Tak. Więc Niemcy nie są jednoznaczne. A to powiedzmy, dlaczego Niemcy chcą zostać w tej Rosji? No bo dlaczego chcą wyjść? No to chyba to jest jasne, no bo są naciski Amerykanów. Rosjanie też swoimi działaniami. Pawle, nie, ta trudność polega na czymś innym. No. Zobacz, jeśli Jelen do nich jedzie i mówi, nie wolno wam tak. Niemcy nie mogą się na to zgodzić, że ktoś ich tak karci. No jak to będzie? I bo wy żeście wczoraj na ten temat dyskutowali, tak? Że za tym stoi kwestia wyborów w USA. Zobaczcie, tak. dla Niemiec jest to bardzo trudne, żeby teraz, jak taki mały pudelek, posłuchać. To będzie dla nich bardzo trudne. To niemieckie banki czy niemieckie firmy to nie jest piesek na posyłki, to nie jest chłopiec na posyłki USA. Tak nie może być. Oni inaczej to rozumieją, że tak się z nimi nie rozmawia. Nie? Więc myślę, że będą robione pewne takie gesty, żeby uspokoić sprawę na zewnątrz, ale oni teraz to nie może zrobić takiego wrażenia, że ona nakrzyczała, a teraz się jej wysłuchało. I jest się grzecznym i potulnym. Znajdzie się drogę pomiędzy. I Niemcy chcą w biznesie nadal gdzieś jakieś, to będzie jakieś będą jakieś maleńkie drzwiczki, żeby być pomiędzy. Ja nie wykluczam, że podzieli się po prostu ten rynek na prywatnych, którzy są na świeczniku, tak? Deutsche Bank, Commerzbank, a zostawi się te landowe, które w razie czego mogą powrócić właśnie do udzielania takiej gwarancji. No ale landowe nie mają, że tak powiem, aktywów. Mi chodzi o te duże, tak? Bo jeszcze tak, Deutsche Bank i o tym też mało się mówi i pozostałe banki, no one są też z takiego, oprócz tego, że dobry w sumie interes na tym robią, bo tu trzeba popatrzeć na kilka rzeczy. Na tą ekonomiczną. Zwolnili ludzi, zlikwidowali, a zyski wzrosły, czyli marżowość na tej Rosji jest całkiem sensowna. No to po co coś zamykać, skoro się na tym świetnie zarabia, a w mediach pokazaliśmy, że przecież zrobiliśmy olbrzymie oszczędności i ograniczenia i w sumie ten biznes to tam jest prawie że zamknięty. A mamy cały czas tą nogę w drzwiach, czyli jakby na przykład niemieckie firmy chciały powiedzmy za rok wrócić, no to są nasze banki tam, a więc mogą one wtedy na przykład gwarantować tą nowe inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no teraz robi się problem, bo to Rosjanie sami zrobili, bo teraz wiesz, masz radę nadzorczą, masz no i ktoś musi nagle wytłumaczyć, no dobra, ale do tej pory było fajnie, ale jak na nas nałożyli tę konfiskatę, to z tych zysków nic nie zostało. No i to trzeba niestety rozważyć jak w każdym banku, jaki to jest sens, no i jak w ogóle można działać, no bo w tym momencie trudno będzie działać na dużą skalę, a więc tutaj ja bym nie wykluczał, że po prostu oni opuszczą Rosję, żeby być może kiedyś do niej wrócić, natomiast na ten moment nie ma takiej możliwości działania, przynajmniej na dużą skalę, na taką, która będzie generowała im zyski, no bo można się spodziewać, nie wiem, następnych jakichś tam roszczeń i w sumie to wydaje się bez sensu. Z drugiej strony też nie można sobie chyba postawić tej sytuacji, że rosyjski sąd nakłada kary
a my nic nie robimy, a więc tu też trzeba będzie pewnie nałożyć kary, zresztą to się dzieje, tak, na Gazprom i też pokazać jakąś moc, no bo tak to wiesz, no co my będziemy tak tylko głowę kłaść potulnie i mówić, tak, zapłacimy, oczywiście, proszę pana, panie Putinie, tak i tak dalej. Prawda. Niemcy teraz nie mogą się zachować ani w tym kierunku potulnie, ani w tym zupełnie potulnie. Oni będą musieli dokonać jakichś symbolicznych gestów w jednym i w drugim Tak, kierunku. tylko że z tymi Amerykanami będą musieli pójść na ustępstwo, bo zdają sobie sprawę, że zbliżają się wybory. I teraz Amerykanie, Biden, jeżeli im wyjdzie z sondażu, że że zostanie to dobrze odebrane, bo Trump na przykład podejmie taki temat, że dlaczego nie są na przykład nakładane sankcje na europejskie firmy, które pomagają, bo widać, że ta retoryka też Trumpa zaczyna się zmieniać. Może się okazać, że zostanie to użyte w tej wyborczej rozgrywce, no i wtedy tak jak na chińskie, zobacz, Biden jakoś tam wahał się, ale na tyle się wahał, co dokładnie ma wejść, natomiast no, podjął to sam, wszedł w buty Trumpa, tak, czyli nałożył cła na chińskie produkty. A Trump mówi o Europie, że to jest nasz główny konkurent, tak? Pamiętajmy. I teraz możemy sobie moim zdaniem wyobrazić, że Biden mówi, dobra, to tam wybierzmy, który z tych banków, jeden przynajmniej, tak? I ten, który dostanie, wiesz, oni muszą liczyć, z jednej strony oczywiście tu musimy zachować twarz i to jest ważne, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś prezesem w zarządzie i grozi ci odcięcie od amerykańskiego rynku, to chowasz sobie tą dumę i te wszystkie i zaczynasz zupełnie inaczej kalkulować, bo zaczynasz kalkulować tak jak tureckie banki, tak? Też Erdogan przecież chciał, tak? No i zobacz, i został przeczołgany, dlatego że odcięcie od amerykańskiego systemu w przypadku na przykład takiego Deutsche Bank, no to mógłby być z jego problemami. Zobacz, te wszystkie banki też mają problemy. To nie są banki, które mają zdrową sytuację. Tak. Bo może jakby były, wiesz, takim potentatem i wszystko byłoby super, no to pamiętajmy, europejskie banki mają duże problemy. No i teraz i zarówno Deutsche, jak i tak, Commerzbank, no to są banki z problemami. I teraz nawet ogłoszenie źle działa, że na przykład, wiesz, wystarczyłoby, że Amerykanie mówią, że rozważają i podaliby konkretną nazwę konkretnego banku. To by już zadziałało fatalnie, jeżeli chodzi o rynek. Sytuacja, i to jest właśnie, to wracamy do tego tytułu, między młotem a kowadłem, że każda decyzja będzie trudna i oni stoją jednak przed oczywiście trudną decyzją i będą musieli w każdą stronę troszeczkę kombinować. Wiesz, pamiętaj, że musisz się też postawić, jak jesteś w tym zarządzie, tak? I teraz jak ty będziesz na jakąś, no jeżeli jesteś w zarządzie na przykład powiedzmy tego Deutsche Bank i będziesz robić różne ruchy i Amerykanie nałożą sankcje, to ty jako osoba możesz już nawet roboty nigdzie nie znaleźć, bo zostanie przypięta do ciebie ta łatka. To jest ten gościu, który doprowadził, że Amerykanie rozumiesz? Tu jest ten problem, tak? I to może być po prostu takie, bo pamiętajmy, że te decyzje, one nie są podejmowane tak jak na przykład rząd chce, czy nawet te korporacje niemieckie, bo korporacje niemieckie na pewno by chciały, żeby jakiś bank w tej Rosji był, żeby cały czas tam trzymał rękę na pulsie, bo przecież my tam będziemy wracać, tak? No to tutaj to przekonanie w niemieckich korporacjach jest, natomiast no, zarządy tych banków też muszą myśleć trochę o swoich 4 literach, żeby nie było tak, że właśnie, no bo zostaną wtedy, wiesz, wyrzucone i no trzeba będzie ratować sytuację, tak? Zobaczymy, jakie to będą posunięcia i zobaczymy, jak to przeprowadzą. A chciałabym już przejść do następnego tematu, tak? I to jest sztuczna inteligencja w hutnictwie. Generalnie niemieckie hutnictwo ma się źle. Mamy 3 głównych graczy, absolutnym mogulem, tak? To jest ThyssenKrupp. To jest olbrzymia tradycja związana z Zagłębiem Rury. To jest wielki koncern, który prawdopodobnie całkiem niedługo będzie musiał wyrzucić 5 do 6 tysięcy ludzi, bo zamknięty zostanie jeden z wielkich pieców.
Oni mają problemy konkurencyjne, oni mają problemy z energią. I tu część tych aktywów hutniczych tam ma wejść do ThyssenKrupp taki oligarcha czeski z dziwnym nazwiskiem Kretyński. Zawsze jak to piszę, to po prostu jakoś, nie wiem, Daniel Kretyński. To jest biznesmen, który świetnego ma nosa na to, jak wejść do Niemiec w takie sektory, które zaraz zostaną może zamknięte, bo on wszedł na przykład do niemieckiego węgla na Łużycach tam. Kupił to i dostaje bombowe rekompensaty za odejście od węgla. Tak? To są miliardowe sprawy i mi się zdaje, że on wchodzi w niemieckie hutnictwo gdzieś tam z myślą, dobrze, wygeneruje zyski do kiedy się da, a potem i tak skapną mi rekompensaty. To jest sytuacja w ThyssenKrupp, trudna sytuacja, tam chodzi też o protesty związków zawodowych, to jest gorący temat. To jest indyjski koncern, ale na terenie Niemiec ArcelorMittal ma 2 duże huty w Bremen i Eisenhüttenstadt. To jest to, o czym chciałabym coś powiedzieć, właśnie ten Eisenhüttenstadt niedaleko polskiej granicy. Tam jestem regularnie, parę razy odwiedzałam tą hutę. Wielki zakład, prawie 3000 zatrudnionych. Mamy też Salzgitter w Dolnej Saksonii, to jest taki trzeci z tej wielkiej trójki. Tam coraz bardziej idzie się w kierunku zielonej stali. To jest najbardziej tam, wszystkie te 3 koncerny gdzieś tam mają takie swoje projekty, ale Salzgitter jest najdalej w tym wszystkim. Na polsko-niemieckim Energieforum w zeszły piątek był też przedstawiciel Salzgitter AG i muszę Wam powiedzieć, że mówił o wodorze i zielonej stali już gdzieś tam, gdzie my nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Czy to są marzenia, jakieś projekcje, trudno mi ocenić, ale było to już zaawansowane. Ale krótko o tej sztucznej inteligencji w hutnictwie. Wyobraźmy sobie właśnie Eisenhüttenstadt, wschodnie Niemcy i tamtą hutę. Pierwsze aplikacje sztucznej inteligencji zostały uruchomione w ArcelorMittal w Eisenhüttenstadt już w 2019 roku. Teraz relacja z 2021. Wykorzystując metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, procesy produkcyjne w hucie zostały zoptymalizowane w celu poprawy jakości produktów dla przemysłu motoryzacyjnego nawet o 50%. Uważam, że to jest szalony wynik. I tu już wypowiada się sama firma, sztuczna inteligencja pomaga w optymalizacji procesów, na przykład w oszczędzaniu zasobów, minimalizowaniu strat jakości, a tym samym w zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia. Tworzone są nowe, bardziej wymagające i wyspecjalizowane miejsca pracy. Według niej rutynowe czynności mogą w przyszłości zostać częściowo całkowicie zastąpione przez sztuczną inteligencję. I teraz konkluzja tej wypowiedzi. Jednym z najważniejszych zadań jest obecnie transformacja produkcji stali na zieloną stal. Tu krótko przytoczę taki nowy dokument Ministerstwa Gospodarki, którzy chcą połączyć, to znaczy warunkiem, aby zdobyć zlecenia państwowe, ma być w przyszłości dyspozycyjność zieloną stalą lub zielonym cementem, co będzie oznaczało, nie damy Ci wybudować nowego mostu, jak nie masz na przykład zasobów czy możliwości zdobycia zielonej stali czy zielonego cementu. To jest moim zdaniem ważna wiadomość i huty, ale tak samo cementownie zaczynają coraz częściej o tym myśleć i jak widać idą także w kierunku już od paru lat, bo 5 lat temu zostało to wprowadzone. Sztuczną inteligencję. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, bo dla mnie
wydaje się, że no, ten rynek jest zdominowany przez Azję, tak? No, przez Chiny i Indie, które wybrały zupełnie inny jednak kierunek, jeżeli chodzi o produkcję. No tutaj są właśnie pytanie, czy chińskie firmy nie są zainteresowane współpracą z niemieckimi. Nie chciały wejść. Mhm. No bo największym konkurentem no to są chińskie, tak? Tutaj w tym momencie najwięksi producenci no to są chińscy producenci. A jak z ich projektami zielonej stali? Będą robić. Ale wiesz, to nie jest na zasadzie takiej, jak wydaje mi się, że u nas to jest w planach, że tak powiem. To jest w planach i niekoniecznie ona musi być do końca taka w pełni zielona, czyli z wykorzystaniem zielonego wodoru, bo się dopuszcza, wiesz, i szary wodór, tak, i różnego rodzaju rozwiązania będą stosowane. Na przykład u nas się, wiesz, cały czas nie dopuszcza, żeby ten wodór, bo już chcemy tylko zielony, ale takiego pośredniego, na przykład szarego nie ma. Z jednej strony mamy doniesienie na przykład z Tajlandii, że sytuacja, jeżeli chodzi o klimat, no zaczyna być tragiczna. No temperatura wody w Zatoce Tajskiej 33 stopnie. Słuchajcie, no korale w tym momencie giną. A z drugiej strony te wszystkie procesy są jak dla mnie tak stworzone, że po pierwsze nie obejmują, no jednak jest jeden glob, tak, nie obejmują wszystkich krajów i trochę tak Europa sobie robi Chiny sobie robią i każdy sobie troszeczkę inaczej tą transformatę wyobraża. I każdy chce, że tak powiem, wyprzedzić konkurencję. No i na ten moment no, wygląda tak, że to Azja jak gdyby wyprzedza, jeżeli chodzi o konkurencyjność, bo być może pewne procesy u niej będą wolniej przeprowadzane albo inaczej. To trudny temat, tak, trudny temat, no bo widzimy, że te zmiany klimatyczne, no one idą w złym kierunku, tak, no widzimy te odczyty, które widzimy, no są, tak jak mówię, część raf koralowych już w tym momencie jest nie do odzyskania, natomiast wydaje mi się że cały czas, że to są takie ze strony, no nie ma wspólnych działań, tak, jeżeli chodzi o świat, tak, no tu trzeba po prostu mieć jakieś skoordynowane wspólne działania. Te wszystkie szczyty kończą się z tym, że część krajów się do tego nie stosuje. Nie Ale to, co powiedziałeś, właściwie świadczyłoby o tym, no, że Niemcy zamiast miliardowo iść w tą zieloną stal, powinni właściwie no, się poddać i swoje hutnictwo skreślić. Czy to jest jakby konkluzja twojej wypowiedzi? Uważasz, że to nie ma sensu? Wiesz co, nie. Moim zdaniem jak gdyby trzeba stawiać te cele tak realnie i przechodzenie, wydaje mi się, że to, co Niemcy chciały zrobić, to wszystko jest z jednej strony potrzebne, no bo ten klimat jest, tak jak mówię, no widzimy tutaj z roku na rok, że jest coraz gorzej. Z drugiej strony wydaje się, że no nie jest, jeżeli będziemy tak próbowali w Europie szybko działać, to skończy się tym, że to hutnictwo i ciężki przemysł po prostu padnie i zostanie tylko w Azji. O to mi chodzi, wiesz, że to nie jest dostosowane, żeby było dostosowane, to wszyscy muszą się dostosować, tak? Bo jeżeli mamy sytuację, że Chiny mają inny pomysł, inny plan rozwoju niż Europa, no to konkurencyjnie będziemy, a z drugiej strony Niemcy robią wszystko, żeby nie ograniczać tego importu. No mamy teraz w Polsce ile się otwiera tych chińskich i tu nie mówimy nawet o tych elektrykach, tylko firm, które otwierają swoją sprzedaż tych SUV-ów, sedanów i tak dalej. Myślę, że w tym roku, nie wiem, będzie 30-40 punktów, gdzie będziemy mogli kupić chińskie samochody. Za moment będziemy mieli tutaj dosyć dużego chińskiego gracza. No a z tym się też jak gdyby mało robi, nie? No więc albo. Ta polityka, chodzi mi o to, że ona jest taka dziurawa, tak? Z jednej strony mówimy zielona stal, ale z drugiej strony sprowadzamy chińskie, tak? Bo nie możemy nie sprowadzać, bo przecież Audi i BMW znaczy Volkswagen i BMW sprzedaje i Mercedes sprzedaje dużo w Chinach. Jakbyśmy poszli na wojnę cenową, no to przecież nasze korporacje by tam straciły, nie? Więc to jest takie, rozumiesz, tak? Z jednej strony tu mówimy zielona stal, a z drugiej strony sprowadzamy
w komponentach tą samą stal, która wcale nie jest zielona. Pozwolę sobie na taką tezę. Akurat region Brandenburgii, tam Eisenhüttenstadt znam bardzo dobrze. Ani Brandenburgia, ani Niemcy nie mogą swoim wyborcom sprzedać takiej rzeczy, że ta huta będzie skreślona. Oni nawet nie mogą zrobić wrażenia takiego, że lekceważą los takiego zakładu. To jest całkowicie wykluczone. Oni będą do końca zapierać się i w jakikolwiek możliwy sposób ratować te zakłady. Uważane jest, to po prostu to są setki dyskusji wielkich właśnie w tych zakładach, które regularnie przeprowadzają różne takie konferencje, zapraszają nas dziennikarzy na to. Nikt nie może już pozwolić na to, żeby szczególnie we wschodnich Niemczech, które przeżyły jakby ten rozkład, tak? No wtedy w ramach transformacji, nikt nie może sobie na to pozwolić, żeby to się powtórzyło, żeby runęły duże zakłady. To jest... No ale wiesz co, wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja to trochę tak przypomina pierwsze skojarzenie. Być może wiele elementów będzie skuteczne i tutaj ta krytyka nie jest adekwatna, bo tego nie wiemy, natomiast pierwsze skojarzenie, że to trochę takie pudrowanie, wiesz, trupa, że próbujemy coś zrobić, coś pokazać, żeby zrobić, to fajnie brzmi, ale czy to się faktycznie przełoży i czy te niemieckie zakłady i europejskie wytrzymają tą konkurencję z chińskimi, jeżeli my nie wprowadzimy jakichś ograniczeń na te produkty, bo to wydaje się po prostu takie bezsensowne, tak? No z jednej strony będziemy tutaj udoskonalać, mówić zielona energia, to są następne inwestycje, następne koszty, a z drugiej strony będziemy cały czas mieli otwarte drzwi, no i jeżeli ktoś ma wybrać, tak, czy wziąć z tej huty, czy wziąć z tej chińskiej, no jak stamtąd będzie taniej, no ale tu będzie miał zieloną, nie? Stal. No, zobaczymy. No wiesz, to trochę takie trudne moim zdaniem. Nie tylko trudności w hutnictwie, ale nadchodząca decyzja, która ma paść już w lipcu na temat budżetu 2025 roku, tak, na 2025, to kolejne wyzwanie dla niemieckiej koalicji. W zeszłym roku na jesieni zrobiono taki szacunek podatków na następne 4 lata, nie? Do roku 2028, jeszcze jesienią zeszłego roku. Teraz trzeba było wszystko zrewidować, co oznacza, że w przyszłym roku już podatki będą niższe, to znaczy dochody z podatków będą niższe o 22 miliardy. Już trzeba będzie teraz pomyśleć, jakie będą cięcia w budżecie, który jeszcze nie powstał. To jest zaskoczenie i na czym polegają te spadki. Więc te spadki nie polegają na niższych dochodach. No bo tak nie jest. Niemcy zarabiają generalnie, te pensje są wyższe. Nie, problemem są podatki obrotowe. Tam dochodzi do minusu. I teraz czytamy. Częściowo z powodu utrzymywającej się zwiększonej tendencji do oszczędzania oraz słabszy rozwój oczekiwanych dochodów przedsiębiorstw i inwestycji. Tam przewidywane są spadki na przestrzeni tych następnych lat. I teraz, tak jak powiedziałam, w lipcu trzeba będzie uzgodnić ostatecznie budżet na następny rok. Ministrem finansów jest Christian Lindner i on nie chce, to już powiedział, nie chce wyższych wydatków socjalnych. Tam jest cała lista rzeczy, których on by nie chciał. Między innymi, krótko tak tutaj z mojego otoczenia, no, niemieckie media publiczne popadły w blady strach, bo one wiedzą, jeśli dojdzie do cięć, to prawdopodobnie one będą pierwsze. Teraz szybko organizujemy jakieś projekty, żeby nie wpaść w taką dziurę, że będą w przyszłym roku cięcia i my już nic nie zrobimy. Krótko do tego Lindner mówi, Niemcy muszą zrobić więcej dla swojego bezpieczeństwa, przywrócić gospodarkę na właściwe tory oraz inwestować w edukację i technologię. Oznacza to, że inne rzeczy są mniej ważne. Więc kłótnia będzie ostra latem.
Ja nie wiem, czy to się w lipcu tak uda. Wiesz co, ja też nie jestem przekonany, czy dobry kierunek, bo problemem jest słaba konsumpcja, tak jak powiedziałaś, a cięcia socjalne nie poprawią moim zdaniem tej konsumpcji. Znaczy będzie po prostu być może lepiej ten budżet wypadał, natomiast no to jest trochę tak, wiesz, na zasadzie poczekajmy, przytnijmy wydatki, przeczekajmy rok, może ta konsumpcja wróci. Tu trzeba by też się zastanowić, co zrobić, żeby pobudzić konsumpcję. Więc być może to takie typowe niemieckie próba, jeżeli mamy problemy, no to tnijmy. Może inaczej, może powinniśmy poluzować jednak tą politykę monetarną. Tak? Ja tutaj nie jestem akurat przekonany, że cięcie tych wydatków, bo może się okazać, że wpadniemy w taką pułapkę, że będzie coraz gorzej. Że jeżeli nie pobudzi się, wiesz, gospodarki nawet tanim pieniądzem i nie pobudzi się ludzi, czyli zabierze się część pieniądza z rynku, bo my nie mamy w tym momencie, moim zdaniem, problemu z tym, że mamy wysoką inflację, tak? Czyli te cięcia no, mogą spowodować, że wpadnie się w taki, no pewien taki dołek recesyjny z niską inflacją. No. Więc oszczędności konsumentów, mniej inwestycji przedsiębiorstw, ich gorsze dochody. Czy właściwie wtedy ten kierunek ekspansji także niemieckiego przemysłu, niemieckich przedsiębiorstw nie będzie prowadził do chęci wzrostu eksportu? Że to będzie jakby takie działanie do przodu. Nie widzisz tego? Wiesz co, ja nie widzę takich działań i wydaje mi się, że tutaj ta polityka obecnego kanclerza i obecnego rządu jest zbyt ostrożnościowa. Właśnie nie widzę ani dużych inwestycji rządowych, ani próby pobudzenia tych inwestycji prywatnych, ani próby właśnie pobudzenia eksportu. Ja tutaj widzę mało, tak? Tylko widzę taką próbę przeczekania i te cięcia akurat mnie w tym momencie nie przekonują. Jeszcze rok temu może byłoby to sensowne, bo to by obniżało również inflację, natomiast w momencie, kiedy ta inflacja zaczyna zbliżać się do celu, to może spowodować raczej nawet ten rynek deflacyjny, co w przypadku, jeżeli będziemy mieli recesję i jeszcze deflację, no to może to być bardzo ryzykowne. Ale na innym polu lekki oddech. Mhm. Wielokrotnie poruszyliście to już tutaj w waszych cepach, że pierwszy kwartał, co chodzi o sprzedaż elektryków, był bardzo słaby. No był. Teraz taki oddech ulgi w Niemczech, że kwiecień jest całkiem. Mhm. I co równie piękne, że sprzedaje się więcej Volkswagenów w Niemczech, elektrycznych, mówię tu tylko elektrycznych, niż Tesli. To cieszy najbardziej. To jest taka ulga z uśmiechem, bo jest to jedynie leciuteńki oddech. Federalny Urząd Transportu Samochodowego podaje, że w kwietniu liczono 29 668 nowych rejestracji samochodów czysto elektrycznych. Mówimy tylko tutaj o elektrycznych. To jest niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, bo to jest zaledwie minus 0,2. W marcu ten minus wynosił 28,9. Nie, więc widzisz, z takiego totalnego dna łapie się lekko powietrze. I teraz coś, na co się za mało patrzy. Natomiast, i tutaj ta relacja przeskakuje, nie? Z elektryków na hybrydy. Natomiast hybrydy cieszą się coraz większą popularnością w Niemczech. Odnotowano 75 000, widzisz, to jest wielokrotność tego, nie? Tak. Nowych rejestracji napędów hybrydowych, co stanowi wzrost o 26,4%. Teraz to chyba zdziwi wszystkich, no ale takie są realia, to jest ta rzeczywistość, a nie elektryczne mrzonki. Silnik spalinowy również staje się bardziej popularny. W tym przypadku odnotowano 90 000 nowych rejestracji, co stanowi wzrost o 18,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Tak, no i teraz ta ulga na niemieckiej samochodowej duszy. Volkswagen udało się zepchnąć Teslę z pierwszego miejsca w gronie najpopularniejszych e-samochodów. ID.4 i ID.5 były najpopularniejszymi e-samochodami w kwietniu. Ogólnie rzecz biorąc, kwiecień był trudnym miesiącem dla amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych. Tesla odnotowała spadek rejestracji o 32,4%. Niemiecka dusza samochodowa jest teraz w A lepszej. wiemy, z czego to wynika, czy nie wiemy? Chyba te modele po prostu odnoszą sukces. Te 4 i 5. Ja bym tak, ja to tak. To bardzo dobra wtedy informacja, tak? No bo to może być Bo mówię, że wszystko jest dłuższe. Das auto jeździ po ulicach, jest już lepiej. Ale z tego, co powiedziałeś, to jest bardzo pozytywna informacja, bo po prostu samochody się lepiej sprzedają, tak? I to by może właśnie wskazywało, że z tą konsumpcją może nie będzie aż tak źle, tak? No bo jednak jest to artykuł konsumpcyjny, tak? I skoro ktoś sobie pozwala na zakup nowego samochodu, i to jest no te spalinowe duży wzrost, tak? To widzimy, no i widać, że królują tak cały czas. Zobaczymy, bo tu moim zdaniem no nadchodzi ta chińska, też ciekawe Hybrydy będzie. są bardzo ciekawe. Ciekawe, Mhm. tak, ciekawe jak chińskie te samochody będą w Niemczech kupowane, bo że chińskie one będą w Europie, to wiemy, no i zobaczymy, tak, czy Niemcy będą, pewnie nie będą chętni do sięgania po te chińskie, ale no cena może zrobić cuda tutaj. Na razie niemieccy producenci się bronią. Była pleśń. Mhm. Ostatnio To był bardzo dobry, tak. Ta informacja przebiła się chyba wszędzie, nawet my mówiliśmy o tej pleśni. To jest jak najbardziej dobry kierunek. Ale już wiemy, że Xiaomi, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, Łukasz powinien jakiś taki kurs na te wszystkie tutaj dla nas przeprowadzić, Xiaomi, no w ogóle nie poradziło sobie z zasięgiem, tak mówi nam Die Bild, bo był jakiś taki właśnie tam, jakieś takie wydarzenie, że tylko 39 kilometrów. No co to za samochód? No tak. No to już mamy. Znaczy wiesz, no na pewno będzie dużo takich artykułów właśnie pleśń, zasięg, to jest tak, nie wiem, coś tam dziury ale się robią. Efekty? Widzimy efekty od razu, tak, bo ponieważ jak masz takiego super Volkswagena. No. Zrobiłam taki mały test z pleśnią. Mój tata to już bardzo wiekowy. Kupiłeś sobie chiński samochód? Nie, ja robię takie próby wtedy. Mój ojciec jest starszym panem, którego tak no wszystko interesuje. Pozdrawiam. Tak, no i tak zaczynam, że no pleśń. Tata myśli, mówi, no tak, tam jest inny klimat. Bardzo szybko, tak chciał być przekonany i niesłychanie szybko się przekonał. I to chyba tak właśnie to bardzo dotarło do niemieckiego konsumenta, bo on właśnie to chciał usłyszeć. Tak, że nasze jest lepsze. Tak. No to. Oczywiście, że to tak jest. Słuchajcie, moja jedynka, bo uważam to za bardzo ciekawą sprawę, jak wygląda sytuacja Ukraińców w Niemczech i jak to się ma teraz do tej ustawy mobilizacyjnej. Śledzę sytuację, to znaczy przebywanie Ukraińców w Niemczech, jak to wygląda w praktyce, jakie są nastroje, o czym się rozmawia, jacy są to ludzie. To śledzę już od dłuższego czasu. Zawsze taki aspekt porównawczy, jak to wygląda w Polsce, gdzie mam wielu przyjaciół po prostu z Ukrainy i wiele o nich wiem. W Niemczech takie kontakty z Ukraińcami wyglądają troszeczkę inaczej, bo te grupy społeczne są oddalone bardziej od siebie. Jednak kultura, mentalność, język robi swoje. Że trudno jest o znajomości, wspólne przebywanie, no bo język jest jednak taką przepaścią. To jest trudniejsze, ale zaczniemy od liczb. Strona niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Na dzień 30 kwietnia 2024 w Niemczech zarejestrowanych było 1,1 miliona ukraińskich uchodźców wojennych. Około 350 tysięcy z nich to dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Około 2/3 dorosłych to kobiety. Kropka. Na tym kończy się ten akapit. Więc musiałam troszeczkę pomyśleć, przypomnieć sobie te wszystkie reguły matematyczne i sama dojść do tego, że 250 000 w gronie tych osób to mężczyźni. To Znaczy znaczy, jak mam takie skojarzenie z rosyjską prasą, bo zawsze podają tak te informacje, że ty musisz sobie tam, wiesz, odjąć, sprawdzić i na przykład mówią, że 30% na przykład coś, a nagle tak się zastanawiam, to znaczy, że 70% jest na przykład tak, czyli to fatalne informacje, nie? tak, no bardzo oficjalna strona. Bo wiecie, jako pierwsze chciałam dotrzeć do tego, ile właściwie Ukraińców jest na rynku pracy. Tak? Ty mnie chyba przed chwilą spytałeś też o to, nie? Jak to wygląda z rynkiem pracy i pracownicy z Ukrainy. Mieliśmy rozmowę jakoś w tym kontekście, nie? Przypominam sobie, nie wiem, czy Tak, dzisiaj... bo w Polsce to wypada dobrze, jeżeli chodzi o pracujących Ukraińców, sporo przebywających po prostu pracuje. Natomiast jak to właśnie wygląda w Niemczech? Ile osób, które mieszkają, ile z nich podjęło pracę? Bierzmy pod uwagę tylko tą grupę, która tutaj została bardzo dokładnie zdefiniowana, bo tu powiedziano 1,1 ukraińskich uchodźców wojennych, to znaczy osoby, które przybyły po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tak? Bo wiadomo, że mamy też pulę osób, które były tam przedtem, nie? No i oni najczęściej do pracy przyjechali, tak. Oni są w jakiś sposób w innych systemach. Bierzemy tą grupę, okej? I z tej grupy to właśnie 250 000 osób to są mężczyźni. To jest to moje wyliczanki i czego nie dowiedzieliśmy się ze strony niemieckiego MSW. W stylu przypominającym troszeczkę za bardzo wschód. Ale wracamy z powrotem na tą stronę, bo ona jest pełna takich też informacji, całościowych informacji liczbowych, chociaż tej jednej brakowało. Informacja z kwietnia 2024. 15,7% pracuje na pełen etat i płaci ZUS. 5% to nie jest praca etatowa i nie uprawnia do opłat ZUS. Byłam bardzo zdziwiona tak niskim udziałem. A mamy jakieś dane na temat szarej strefy? No bo możemy sobie wyobrazić, że 15,5%, no to jest 21% pracuje oficjalnie, ale być może no w Niemczech też jest szara strefa, tak? Być może część z nich pracuje nieoficjalnie. Widzisz, dopiero zaczyna się dyskusja na ten temat, bo znalazłam na przykład jeszcze takie informacje. Dobra 1/4, to znaczy 194 000 osób jest skwalifikowana jako bezrobotna. To znaczy to są osoby, które są w tych pośredniakach. Zarejestrowanych. Które no generalnie jakby szukają pracy. Wiele innych osób, fajnie napisane, wiele innych osób nie pracuje, ponieważ na przykład uczęszcza na kursy językowe. To można łączyć, ale okej. Kursy językowe, oczywiście fakt, niemiecki pracodawca oczekuje biegłej znajomości niemieckiego. To prawda. Tak jest. I on oczekuje naprawdę takiego dobrego niemieckiego. W poprzedzających falach emigracyjnych, mówię tu o końca lat 80., na przykład, nie? Tak jak na przykład wtedy ja przyjechałam do Niemiec, czy potem w latach 90. te fale emigrujących Rosjan.
to były osoby, które naprawdę bardzo szybko się tego języka nauczyły. One były bombowo przygotowane, bombowa edukacja, one były gotowe na rynek pracy. I one świetnie weszły w ten system. Tak? Dzieci fantastycznie funkcjonowały w szkole, no i właściwie moim zdaniem tu Niemcy zostały troszeczkę rozpieszczone, bo oni dostali tych ludzi for free, tak? Ludzie po prostu przyjechali, byli gotowi, stanęli, chcemy być jak wy, my chcemy być częścią waszego społeczeństwa, jesteśmy idealni i działamy. Ale to się z innymi grupami już nie udało. I tu jest znów ponadmilionowa grupa osób, która jest dla Niemców pewną tajemnicą. Wiadomo, w tej grupie jest dużo kobiet, okej, nie? Dobrze, w Niemczech są problemy ze żłobkami, są problemy, co zrobić z dzieckiem po południu, oczywiście to wszystko jest, nie? Więc stworzono taką sztuczną poczekalnię. To są te kursy niemieckiego. I duża część tych nauczycielek niemieckiego to są często Polki. I my tak zaczęłyśmy sobie tak gadać, jak to wygląda. I moje koleżanki zauważyły od dłuższego czasu, że nie wychodzi jeden egzamin, więc trzeba ten kurs zacząć na nowo. Nie wychodzi drugi egzamin, więc trzeba na przykład inny kurs zorganizować i to jest wtedy cała kolejka tych kursów. Faktycznie można na tych kursach spędzać bardzo wiele czasu i wtedy nikt nie dokucza, co chodzi o jakąś tam pracę, nie wiem, przy opiece nad osobami starszymi, czy jakieś inne prace, które nie są fajne. I tak się czeka. Wiadomo, i to trzeba też, żeby być fair. Są też osoby, które oczywiście błyskawicznie odnalazły się w Niemczech, robią super kariery. Mam na przykład taką koleżankę, dziennikarkę, zaraz ją też tu zacytuję, która błyskawicznie weszła w niemiecki system medialny. Bombowa dziewczyna. I to poszło bardzo szybko i ona sobie tutaj pozwoliła, co chodzi o mobilizację, o takie jedno bardzo ostre zdanie. To o tym zaraz więcej. Ale trzeba po prostu przyznać, te liczby wskazują na to, że właściwie obecność Ukraińców w Niemczech nie wpływa na rynek pracy. To nie jest tak, że jak oni by wyjechali czy cokolwiek, że coś by się załamało. No tak nie jest. Dobrze? Że to jakby trzeba mieć w tyle głowy, że tam coś nie wychodzi. Tam coś nie wychodzi. Na ile mówiłeś tu o jakiejś szarej strefie, widzisz, mi się zdaje, że my w Polsce też nie wiemy właściwie, jakie te osoby generują dochody u siebie, tak? Bo jeśli wyobraź sobie na przykład, ja sobie tak próbuję to ogarnąć, że wyjeżdżam do Warszawy, tak? Zostawiam mieszkanie, załóżmy w Czerkasach, tak? Daję przykład. Prawdopodobnie je komuś wynajmuję. Więc generuje może teraz jakąś formę dochodu. Tak? Nie wiem, jak to jest z małżonkiem, czy ojcem, czy coś, czy ma po prostu z racji tego, że służy w wojsku, prawdopodobnie też ma jakąś pensję. Tak, no oczywiście, tak. My nie wiemy. No rozumiem, że też jeżeli oni przebywają w Niemczech, mają jeszcze jakiś zasiłek, tak? Tak. Bo to nie jest tak, że nic nie otrzymują. I to jest przez wielu Niemców krytykowane. No, oczywiście, w Polsce też jak były jakieś tam pomoc, no to wielu osobom się to nie podobało. No i wiadomo, że też jeżeli ta pomoc jest im mniejsza, no tym też zmusza tak brutalnie czasami, żeby znaleźć to zajęcie i tą pracę, tak? Tak, bo przyjeżdżając do Niemiec, Ukraińcy są pod kątem właśnie tu tej opieki społecznej równouprawnieni do Niemców. No. Więc mają od razu uprawnienia, to się nazywa dochód obywatelski. Jak krótko rzucę parę liczb, oni są do tego tak samo uprawnieni jak normalni Niemcy. I teraz dane ze stycznia 2024. Osoba samotna, tak, w pojedynkę, to jest 583 euro. Do tego dochodzi jeszcze, że państwo opłaca mieszkanie i związane z tym koszty.
Ale tam para... jest chyba jakiś limit, no bo na mieszkanie rozumiem, Tak, tak? tak, Bo to tak, chyba oczywiście, no to nie może że być nie jak jest tak, że mała, sobie nie? My wynajmiesz. mówimy o mieszkaniach takich skromnych, nie? Jasne, jasne. No ale jest byt, nie? No. I teraz tak, na dziecko na przykład w zależności od wieku 357 do 471 euro. Nie? Więc jakbyś na przykład, nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, ja z dzieckiem, no to byśmy tak mieli, no tak myślę, około 1000, mielibyśmy opłacone mieszkanie. Przeżyjesz, tak? Ale jak najbardziej. I jeśli się Mhm. na przykład gdzieś ma w zanadrzu jakieś paręset euro, jakiegoś innego dochodu, nieformalnego, tak jak mówię, szara strefa lub dochód, który po prostu, który nie wykazuje w Niemczech, no bo wątpię, czy ktoś tam wykazuje te jakieś dochody, no to okej, to ja po prostu robię, zapisuję się na te kursy. Nowy kurs, następny kurs, potem... No wiesz, może też być tak, bo tak ty masz z jednej strony, ale z drugiej strony chcesz pracować w zawodzie, a żeby pracować w zawodzie, no to musisz znać język, bo co innego jest powiedzmy sprzątać, to może tego języka tylko podstawowe zwroty, a ty nie chcesz sprzątać, bo skończyłaś studia, No bardzo a dobrze dostajesz 1000, zrozumiałe. no i to jest gdzieś tam zrozumiałe, tak, no i to tak często wygląda. Co innego jakbyś nic nie dostawała, albo byś dostawała 100 euro, no to byś powiedział, okej, muszę iść sprzątać, bo nie mam wyboru, nie? I tym ludziom oczywiście jest łatwiej potem zdobyć pewnie tą lepszą pracę, szczególnie jeżeli nauczą się faktycznie tego języka, no a to też faktycznie trwa, no bo jednak nauczenie się Muszę tu języka. powiedzieć, że, bo ja jakby zaczynając tutaj przedstawiać Wam ten temat, przedstawiłam Wam te wcześniejsze fale migracyjne, które były szalenie mocno nastawione na integrację. To z pewnością byli Polacy przyjeżdżający do Niemiec. Później Rosjanie też, obojętnie jak ich tam ideowo krytykujemy teraz za te flagi w Berlinie czy coś, większość z nich jednak była na starcie już nastawiona na integrację, na wykształcenie, na chcemy być częścią tego społeczeństwa. O, takie nastawienie. Z każdą kolejną falą to jakoś ginie. I Ukraińcy, no to już jest jakby taki system, że oni stwarzają takie enklawy, tak? Trzymają się tylko wtedy razem w swojej grupie. Im jest ich więcej, tym większe są te grupy. Że coraz gorzej właściwie funkcjonuje system integracji. Coraz więcej się o nim mówi, coraz więcej powstaje jakichś dziwnych projektów, a coraz mniej jest tej integracji rzeczywistej, bo spytałam się tak w gronie moich znajomych, słuchajcie, czy kumplujecie się z kimś z Ukrainy? Czy poszłaś ostatnio w twojej grupie, nie wiem, jogi czy coś? Masz kumpelkę, czy nie masz kumpelki? Nie mam, nie znam nikogo. Po prostu. I to jest coś, co coraz gorzej funkcjonuje. A u nas w Polsce jednak w przypadku, moim zdaniem, do takich kontaktów jak najbardziej dochodzi. A to wiesz co, może to jest błąd systemowy, no bo wiesz, oni w tym momencie albo w ośrodkach, albo wynajmowanych, trochę jak gdyby rząd przez to, że przyjął taki model pomocy, to ich w sumie izoluje. No bo oni ten styk mają tylko z tą panią, która jest Polką, tak jak powiedziałaś, i uczy ich niemieckiego, nie? Na przykład. No to trochę mało tego styku, a jak się pójdzie do sklepu, no to tak samo. Nie ma takiego naturalnego, że muszą... No szkoła na pewno, szkoła coś tam daje, oczywiście, tak. A jest obowiązek, tak jak teraz w Polsce, że dzieci muszą uczęszczać? Tak. Wiadomo, że tam starsze mają jakieś takie mieszane systemy, tam z ich online, to nie jestem pewna, ale tak na poziomie tych pierwszych klas, tak. No ale wiesz, te klasy same w sobie są już bardzo różnorodne, tak, bo jeśli dziecko ma dzisiaj 6-7 lat, no ta klasa jest już bardzo globalna. Nie wiem, jak to wtedy wygląda, trudno mi to określić. No tak. Dobra, to już to jest po prostu pewna zmiana. To jest na pewno inaczej niż jak ja poszłam do szkoły i byłam jedyną osobą z obcego kraju. To się po prostu zmieniło, nie? Ale teraz przejdźmy już na temat, porozmawiajmy trochę o tej mobilizacji. Bo tu właśnie oczywiście, że są jednostki, które jak najbardziej
weszły w to niemieckie społeczeństwo, robią tam kariery. I do takich jednostek na przykład należy także młoda dziennikarka, która się wypowiedziała na temat mobilizacji. Wypowiedziała się w bardzo jednoznaczny sposób i w takim tonie później miały miejsce także relacje w niemieckim dzienniku telewizyjnym. To było bardzo podobne do tej wypowiedzi. Ukraińscy mężczyźni czują się pod presją i obawiam się, że wielu z nich odwróci się teraz od Ukrainy. I w dzienniku telewizyjnym było to pokazane tak, to była chyba wtedy dwójka. To była chyba właśnie dwójka, jak weszła w życie ta ustawa mobilizacyjna. Zaczęło się od mężczyzny, on siedzi przy biurku, gdzieś tam w jakimś urzędzie, tak? I widać, że pokazuje dokumenty, więc właśnie rejestruje się pewnie. Młody, w twoim Mateuszu wieku, sprawny fizycznie, nie chodziło o kuli, wszystko okej. I on mówi, no rozumiem, że muszę być gotowy, pomóc mojej ojczyźnie, ale nie chcę być bezmyślnie rzucany na front. Teraz kamera dalej do Kijowa i w Kijowie na Majdanie kobiety i wtedy taka relacja gadana, że to są kobiety, żony, córki, siostry żołnierzy na froncie. I wypowiada się jedna kobieta, która mówi, że ona chce, że to już ma być koniec, ta służba musi być ograniczona czasowo, to jest za trudne, to jest za duże obarczenie, to jest niemożliwe, padają złe decyzje na froncie, jesteśmy mięsem armatni. Koniec relacji. Więc to było w takim tonie. Okay. To było w takim tonie pokazane. I wypowiedział się na temat mobilizacji jeden z moich ulubionych polityków. On ma zawsze pecha, bo ja go zawsze szukam, co on tam powiedział. Nie lubię go bardzo. To jest Christian Pegel z SPD, bo on na spółkę z Manuelą Szwezik był tak w tym kontekście Nord Stream 2. Bardzo czynny. Niestety ma bardzo cieplutkie miejsce, nadal sobie w Mecklenburgii, jest tym razem ministrem spraw wewnętrznych. No i on mówi jednoznacznie, nie musicie się martwić. W każdym razie my w Niemczech nie będziemy mieli środków, aby egzekwować obowiązkową służbę wojskową w innych krajach. Póki trwa wojna i póki pozwalają na to decyzje EU, macie tu odpowiednie prawo pobytu. Więc jesteście tu bezpieczni. Na tą ustawę mobilizacyjną zareagował Scholz. Miał wywiad w sieci redakcyjnej Deutschland i ta sieć redakcyjna relacjonowała o tej rozmowie na temat tej ustawy mobilizacyjnej. I Scholz miał tam powiedzieć, że ustawa mobilizacyjna nie zagraża pobytowi Ukraińców w Niemczech. Dodał, że niemiecki rząd stara się zapewnić żeby jak najwięcej Ukraińców pracowało w Niemczech. Więc jednak ten stan, że tak mało osób pracuje, to jest jednak gorące. Z jednej strony oni nie chcą ich jakby przestraszyć, nie? Chcą ich trzymać, ale mi się zdaje, że konieczne jest tutaj takie lekkie przykręcenie, żeby jednak znaleźli się na rynku pracy. Czy taki wybór albo do pracy, albo wracasz, tak? Trochę to tak. Tylko zróbmy to tak. No właśnie. Bo to jak gdyby w każdym kraju, każdy kraj jakoś trochę inaczej do tej mobilizacji ukraińskiej podchodzi. Natomiast no też widzimy, że jeszcze ze strony ukraińskiej nie ma tych takich żądań, bo może się ta sytuacja zmienić, kiedy no oficjalnie tak zacznie żądać tak od konkretnych krajów, żeby no bo tutaj zobacz, to wszystko wisi trochę na takim pozwoleniu na popyt, tak? No bo są, no i może to się dosyć szybko w sumie
jakąś tam ustawą zmienić, tak? I nagle ci właśnie niepracujący Trochę to tak wybrzmiewa, nie? wiesz, mogą, tak, że no będziesz pracował, no to na przykład dostaniesz przedłużenie pobytu, a nie będziesz pracował, to możesz nie dostać, tak? Hmm. No zobaczymy. No to by było oczywiście z punktu widzenia niemieckiego rządu rozsądny kierunek, tak? No ale czy tak będzie, no to tego nie wiem. Tak, ale tu jest tu otworzono faktycznie pewne... Wiesz, bo jeszcze pamiętaj, że są wybory w przyszłym roku, tak? To przemówię. A więc mamy to AfD, które nagle podniesie ten temat i powie, no ale moment, dlaczego oni nie walczą? Już pomijam, że oni są prorosyjscy, ale wiesz, dlaczego, a my za nich płacimy i podniesie jakieś właśnie te dane, statystyki, że ileś tych panów jest, ileś z nich nie pracuje, jaki to ma sens, dlaczego tutaj ci Niemcy mają płacić na tą grupę, która ani nie chce pracować, ani nie chce w tym momencie walczyć, nie? Więc tu też, wiesz, rząd może być w takiej, bo to takie populistyczne, tak? Pewnie będzie rezonować, tak? Będzie, to się dopiero zaczyna. No moim zdaniem zacznie, szczególnie jak na przykład Ukraina zażąda, tak, żeby tak, nie? No i wtedy na przykład ten problem może jeszcze raz, że tak powiem, zostać podniesiony, tak? Szczególnie właśnie przez te partie opozycyjne, tak? Mnie by też interesowało, ale to jest temat na rozmowę z Markiem Kozublem, mnie by interesowało to od strony ukraińskiej, tak? Jak Ukraińcy wewnątrz dyskutują na przykład, bo na pewno są takie dyskusje, każdy gdzieś ma jakąś rodzinę, tak? Każdy gdzieś ma kontakty, jak oni odbierają to od swojej strony ukraińskiej na przykład, jak widzą tą sytuację w Niemczech, jak na przykład porównują z sytuacją w Polsce. Mnie by to bardzo interesowało, czy oni czują się także pod kątem na przykład mobilizacji bezpieczniejsi, co chodzi o te zapewnienia w Niemczech, jak odczuwają wtedy jakby swoją przyszłość w Polsce. Jak to wygląda? To by było bardzo ciekawe, jakby Marek mógł coś na ten temat powiedzieć. Zapraszam, będziemy nagrywać z Markiem w przyszłym tygodniu. Możesz na żywo nawet zadać mu pytanie. Dobra, super, to tak zrobię. Słuchajcie, a na koniec postaram się to zrobić przy każdym cepie, no bo jednak jak się zbiera te wiadomości, to czasem jest po prostu coś, co jest tak śmieszne, że muszę wam na koniec o tym opowiedzieć. I będę bardzo się starała, żeby to wybrzmiało poważnie. Paweł tu już przytoczył, w Niemczech jest problem. Partia prawicowo-populistyczna AfD. Powiem tylko tyle, że po pewnym takim wzlocie w sondażach ta partia tak obecnie to tak ostro spada, bo ma szalone problemy. Udowodniono, że brała pieniądze od Rosjan, znaczy politycy tej partii brali pieniądze od Rosjan. Teraz się okazało, że może nawet od Chińczyków. I ten sam polityk mówił jakieś beznadziejne rzeczy wczoraj OSS. No, sytuacja jest pogmatwana, miało być dobrze z ich punktu widzenia, ale jest teraz wszystko źle, ale problem zostaje. Oni w sądzie chyba, tak? Przypomnij mi, zostali jakoś w tym skazani i mają teraz chyba stały nadzór tego kontrwywiadu, czy coś takiego, tak? Tak, ale to jest inna postać, teraz te aktualne dwa zdarzenia to chodzi właśnie już konkretnie o kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Kandydat numer 1 już nie może się publicznie pokazywać, to zdecydowano wczoraj, bo nawet tam sobie z Le Pen jakąś kłótnię miał. Numer 2 brał pieniądze od Rosjan, w jakimś samochodzie w Pradze liczył i marudził, że dostał te 20 000 w dużych jakby jak się nazywa ten pojedynczy nominałach? Nominałach, tak. Okay. Banknotach, tak?
Tak, banknotach. I powiedział tam temu, co mu to przekazywał, no przecież, no a jak mam to wydać? Okej. No, więc parę takich właśnie rzeczy żeśmy usłyszeli i trzeba przyznać, że to nie sprzyja. I no, mamy problem. Znacie na pewno taki kącik w każdej gazecie, taka porada, prawda? Na przykład mogę spytać, mam piegi na nosie, co z tym zrobić? Tak? Moja ciocia ma żylaki, co mam jej powiedzieć? Dobrze, ale teraz postaram się, żeby się nie śmiać. Mamy też taki kącik w gazecie Ostsee-Zeitung. Co mam zrobić? Moja przyjaciółka głosuje na AfD. Gazeta Ostsee-Zeitung radzi, zorganizowała do porady badacza przyjaźni. To jest Wolfgang Krüger. Fajna praca, też bym chciała być badaczem przyjaźni. Psychologa i socjologa i oni doradzają czytelnikom. Pierwsza część tej porady to jest diagnoza. AfD w coraz większym stopniu może również wystawić na próbę nasze relacje międzyludzkie. Jeśli AfD zdobędzie więcej wyborców, więcej osób zada sobie pytanie, czy mogę przyjaźnić się z kimś, kto głosuje na taką partię. I teraz nasz ekspert tłumaczy problem. Jeśli stanowiska są bardzo odległe od siebie, a zaangażowane strony są skłonne do kłótni, dyskusja polityczna może stać się testem dla naszych najbliższych kontaktów. Dalej Krüger, ekspert od przyjaźni. Tu mam wiele uwag, co chodzi o ekspertyzę tego pana. Przyjaciół mamy maksymalnie 3. To jak się ma 4, to rozumiem, To już trzeba się pożegnać. No. źle. Okej. Mamy tu do czynienia z ludźmi, którzy są bliscy naszemu sercu, dla których i ważne jest, aby ich podstawowe wartości były zgodne z naszymi. Jak tak nie jest, mamy konflikt. Pan Krüger, no niesamowita wiedza, czujesz to, nie? Tak, już widzę nawet to oczami. Ostsee-Zeitung przedstawia 3 strategie, jak zareagować na przyjaciółkę, która głosuje na AfD. Numer 1. Ignorujemy, co myśli przyjaciel. Udajemy, że nie słyszymy. Numer 2. Staramy się go przekonać do naszych wartości. Numer 3. Dyskutujemy. Eksperci wskazują. Czym się różni 3 od 2? Nie jest to wyjaśnione. Okej. No bo jak się będzie też dyskusja taka, więc. Bo ta druga strona będzie pewnie chciała przekonać. Chyba chodzi o tą część, że w przypadku numer 2 przekonujemy do swoich praw. To się udaje. Okej. A 3 to jest, przyjmijmy otwartą dyskusję, ale zaraz, bo wskazany jest przez ekspertów, wskazana jest strategia numer 3. Dyskutujemy. Tak. Jak to ma wyglądać w praktyce? Przepraszam, nie mogę. Sorry. Rozmowy w 4 oczy. Zadawaj pytania. Mów z pozycji ja sądzę, ja uważam, takie są moje uczucia. To asertywnie. Okej. Dobrze. No. Po tych praktycznych wskazówkach ekspert od przyjaźni Wolfgang Krüger, nigdy nie jest podawany jego tytuł akademicki, chyba rozumiem dlaczego. Końcowo tak. Jeśli chcemy utrzymać mimo wszystko tą przyjaźń, przyjaciel musi mieć wiele pozytywnych cech, aby nam to zrekompensować.
ponieważ zawsze chodzi o ogólny balans. I czasami możemy nawet tolerować poważne odchylenia od naszych wartości. Znaczy wiesz, że tam brakuje 4. punktu, ale pan Krieger... Taki Auf Wiedersehen, tak? Nie, znaczy tak, to też, to i 5. w takim razie brakuje. A co masz na myśli? No jak chcesz utrzymać przyjaciela, możesz zacząć głosować na AfD i wtedy jeszcze Nie będzie... No właśnie! Ale, No bo, wiesz, ale no wiesz co? To rozumiem, że nie przeszło przez głowę, że takie... No jak? Kochani, 20 000 znaków. 20 000 znaków. Teraz od strony dziennikarskiej. 20 000 znaków to jest taka garza naprawdę wielu set euro. Trochę mnie boli, że ktoś tak na tym zarobił. Odczuwam pewien ból, bo od czasu do czasu zdarza mi się publikować w tej gazecie, ale nie udzielam takich porad. Ale boli mnie, bo wiem, że to mogło się opłacać, żeby to napisać. To tyle. Dobrze. Dziękujemy za ponad godzinę kolejnego wydania. Dziękuję Olu, dziękuję widzowie, że chcieliście z nami być. Nie zachęcamy, na kogo głosować, na kogo nie głosować. To jest, pamiętajcie, wasz wybór. Jak widać tutaj, no w przypadku dziennikarzy, to rozumiem, że tylko wybrane opcje są dozwolone. To też trochę pokazuje, że ta demokracja trochę jest też dziwna, jak dla mnie. Natomiast no my już kończymy, zapraszamy za tydzień oraz zapraszamy na jutrzejszego CEPA. Krótkie info dla Was, bo czytałam w komentarzach, że jesteście zainteresowani innymi krajami niemieckojęzycznymi, znaczy Austrią, Szwajcarią, może krajami Beneluxu. Pracuję nad tym. Nie jestem ekspertem od tych krajów, tam nie znam tylu szczegółów, nie? Ale wiecie co? Będę chciała stopniowo w to wchodzić, bo będę podłapywać tematy, przedstawiać tematy, które dotyczą na przykład regionu granicznego, na przykład, tak, które się przeplatają, które mają związek ze sobą. I będę w taki sposób starała się rozszerzać się także na te inne kraje. Dobrze? Dajcie mi troszeczkę czasu, bo muszę po prostu takie fajne tematy znaleźć i będę stopniowo poszerzała moje i wasze terytorium. Trzymajcie się. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć. Pa. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszamy na następny odcinek.